Tak, moi drodzy, teraz jesteśmy na Wielkiej Pagodzie. Bilety dostaliśmy do ręki, nie zawsze dostajemy. Datę widzicie. 12 maja, godzina 11:16. Poniedziałek chyba dzisiaj jest. Tutaj też, ale takie niskie te bambusy. Pogoda dzisiaj będzie bardzo męcząca. Jest chyba bardzo wysoka wilgotność i myślę, że te 35 stopni odczuwa się jeszcze gorzej. A jest dużo starszych osób, więc całkiem rozumiem. Na szczęście mamy na szczęście klimę w autobusie, więc między tymi miejscami się schładzamy. Tutaj mamy lotos liście, potem one pięknie kwitną. I słuchajcie, lotos rośnie jakby w szlamie, w błocie. Ta woda nie musi być czysta, ona jest brudna. I zawsze jest właśnie przy buddystycznych świątyniach można go zawsze znaleźć, bo jakby symbolizuje czystość, bo rośnie jakby w brudnej wodzie, nieczystej, a potem jest piękny i pięknie kwitnie. Dlatego zwróćcie uwagę, jak kiedyś będziecie właśnie w takich świątyniach. My jesteśmy teraz w Pagodzie, to one wszędzie są. I bardzo często stoją też koło Buddy. Dzisiaj jesteśmy w ogóle w Wielkiej Pagodzie Dzikich Gęsi, tak to się nazywa. Słuchajcie, została ona wzniesiona w 652 roku, więc jest bardzo stara. W czasach dynastii Tang. Nie wiem, czy nasze bilety pozwalają tam wejść, zaraz się okaże. Idźmy do góry. Nasza przewodniczka mówi, że ona się składa z 5 kondygnacji, ale Chińczycy chyba tej pierwszej kondygnacji nie liczą, więc raz, 2, 3, 4, 5, nie wiem jak oni to liczą. No pisze, że sprawdzałam w internecie też, to pisze, że 5, ale nie wiem, może jest jakiś błąd gdzieś. Mówię, że nie wiem, czy tutaj trzeba bilet dodatkowy, bo myśmy przyszli z drugiej strony. Tam pokazywaliśmy bilety, a widzę, że oni tutaj mają kasę. Być może są 2 wejścia? Są 2 wejścia, zaraz się dowiemy, bo nasza grupa jeszcze troszeczkę z tyłu jest. Ale już widzimy tą pagodę. Słuchajcie, w pagodzie przechowywane są relikwie. Czym są relikwie? Relikwie są, słuchajcie, czymś świętym. Czyli mogą to być jakieś na przykład części ciała świętych ludzi, czasem na przykład włosy. Tak na przykład włosy papieża Jana Pawła II przechowuje się w Chinach, co ciekawe. I niby w Chinach zostają. Więc tak, pytam przewodniczki, i w pagodach przechowuje się przede wszystkim jako relikwie dokumenty buddyjskie. Także... I pagody mają zawsze nieparzystą liczbę pięter. Tu jest ich 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Ale tak jak mówię, tego pierwszego chyba nie liczą. Tak to myślę, że jest. Idziemy dalej. Dalej tutaj jest jeszcze piękny ogród.
Pokazuję wam z bliska. Słuchajcie, co oznacza w buddyzmie swastyka? Oznacza szczęście. I nie wiem, czy zauważyliście, na tej dużej statule Buddy też była swastyka na piersi. I jest po prostu jako symbol szczęścia w buddyzmie uważana. Nie jest najgorzej, powiem szczerze, z tą pogodą. Jest tak, słońca nie ma, słońce zaszło, nie ma, za chmurami jest dobrze. My się już udajemy, słuchajcie, do wyjścia. Tutaj jest wyjście, tu. Nasza grupa jeszcze sobie chodzi, mamy wolny czas. My się już udajemy do wyjścia. Gdzieś tam sobie znajdziemy ławeczkę i sobie posiedzimy chwilę. Myślałam, że możemy iść do autobusu, bo w autobusie jest jakby klima, ale nie da się. Autobus chyba pojechał gdzieś i wróci za chwilę do nas. Tutaj taki mały Budda jest śmieszny. Chyba dziecko. Albo nie. No w każdym razie idziemy sobie usiąść i potem jedziemy, słuchajcie, chyba do terakotowej armii. Mój głośnik nad głową jest naprawiony na szczęście. Znaczy, nie wiem, co tam wczoraj było z nim nie tak, ale już działa i już słychać wszystko tak jak trzeba. Przetłumaczyłem tabliczkę z tego drzewa i na tabliczce pisze, że te drzewo ma 260 lat. U nas też są takie stare. Tu jest właśnie mapa tego Sian pokazana i gdzie jest ta pagoda. Pagoda jest tutaj, o właśnie, a tu naokoło to był właśnie ten mur. Znaczy jest ten mur i on ma też, widzicie, wieżyczki. Wieżyczki ma 3, z tego co widzę, 3 na każdym boku, takie duże i są jeszcze mniejsze tutaj na górze. No i tak to było kiedyś, że ten mur okrężał jakby miasto. No oczywiście miasto się rozrosło, więc teraz jest jakby w środku miasta ten mur, ale warto zwiedzić, myślę, bo jest naprawdę, robi wrażenie. Jesteśmy w takim małym 7-Eleven. One są bardzo popularne, te sklepy w Tajlandii. Jak kiedyś byliśmy, to też był 7-Eleven. Nie wiem, co to ma być. Cocoa, coś tam. Ale śmieszne te opakowania. To coś jak Rafael, no chyba. 5 zł. Zawsze na pół ta cena. Cukierki w środku są. Oczywiście tonę zupek różnych, przeróżniastych i lody. O, i można sobie kupić właśnie taki kubek z lodem i pan robi kawę z przodu i wlewa do tego i ma się kawę mrożoną. O, maseczki takie drogie, matko święta, po 5 zł. No. Myślałam, że będą tańsze. A to co to jest? Chyba coś do golenia. Jedzonko też można kupić, takie normalne jedzonko. Oni tu chyba nawet podgrzewają. O, rzeczywiście podgrzewają, bo właśnie już widzę. To chyba sobie coś kupimy na wynos. O, zobaczcie. Tu są jakieś napoje, jakimś miąższem. Jakieś hamburgery po 7, chyba niedrogo. Patrzcie, jakie tu są pierożki w kształcie pandy. 6 juanów, czyli 3 zł, jedna sztuka. Tutaj taka ciekawostka, pan mi robi kawę, ale patrzcie tutaj, wiecie co to jest? To są jajka. I one są gotowane w herbacie. Ciekawe co to robi. Thank you. Thank you. Co kupiliśmy? Loda arbuzowego, mówiłeś, że to arbuzowy. I co? Jak on smakuje na arbuza? No taki... Pokaż. Spróbuj. Niedobry.
Ale zimny. Taka sama woda. Piwo, ale piwo jest bezalkoholowe, słuchajcie. Jak pisze dry beer, to znaczy, że jest bezalkoholowe. Za gorąco jest na alkohol. Red Bull to widzicie. Kawa mrożona. Pokazuję, bo chcę wam powiedzieć, że zapłaciliśmy 2 takie mięska do jedzenia. Podgrzewają w tym mikroweli, czy tam w jakimś takim piecyku małym raczej. Słuchajcie, za wszystko zapłaciliśmy 20 zł, tak? Dobrze mówię? Czy jakieś 5 euro? Naprawdę niedużo. Bardzo niedużo. Wręcz. I jesteśmy tutaj w takim 7-Eleven. Tutaj nie ma tej nazwy, ale to jest 7-Eleven. Chyba strasznie gorące. Ja nie wiem, czy to teraz się będzie dało zjeść. I upapramy się namem. Tylko spróbuję kawałek, czy to w ogóle da się zjeść. Mięsko, dobra. Pyszne. Ale ostre. O! Ostre. Ale to niech trochę się przestudzi. Dobra. Tak, czekamy na grupę. Grupa siedzi tam trochę z przodu, ale już się powoli zbieramy i jedziemy na tą Terakotową Armię prawdopodobnie. Pijemy sobie kawkę. No, ja piję sobie kawkę mrożoną, mąż pije piwo bezalkoholowe, też zimne, żeby nas trochę schłodziło. Jest za gorąco na picie alkoholu. No, przede wszystkim trzeba się trochę schłodzić, bo jednak grzeje jak w Egipcie trochę. Ale wiecie, w Egipcie to jak człowiek jedzie na wczasy, to się schłodzi w basenie, a tu się nie da schłodzić. Jest inaczej. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Wchodzimy do Terakotowej Armii, jest bardzo dużo ludzi. Bardzo, bardzo, bardzo. Ale my chodzimy jako grupa, więc chyba będziemy wchodzić tak jak wszędzie bez jakiegoś tam postoju. Pokażę wam, zobaczcie jak to wygląda mniej więcej. Są takie bramki. Trzeba mieć paszport tutaj. Trzeba mieć tu paszport. Bez paszportu się tu nie wejdzie. Ogólnie cały kompleks jest potężny. Potężny. Tak. Już jesteśmy w środku. Na szczęście w środku jest chłodniej niż na zewnątrz. Na zewnątrz jest koszmarnie gorąco. I powiem wam, że wydawało mi się, że w maju będzie tak w sam raz, ale jest bardzo gorąco. Radzę wybrać jeszcze wcześniejszy miesiąc, jak ktoś źle znosi upały, bo tutaj ogólnie Xi'an, ta prowincja jest bardzo, bardzo gorąca, tak samo jak Chongqing, są bardzo gorące lata. Jest po prostu ekstremalnie, więc zwróćcie na to uwagę. Tak myślę, że ta hala jest przeogromna. Zobaczcie, to jest jedna chyba z 3. I chyba najlepszy widok ma pan ochroniarz. Wszyscy są tak naokoło poustawiani. Zobaczcie, ile to jest ludzi. No ale w sumie to nie mieli jak to inaczej zrobić. No jak? Nie da się. Może uda mi się troszeczkę bliżej stanąć, bo jest tyle ludzi. Moi drodzy, pierwsze odkrycie związane z armią zostało dokonane w 1974 roku, kiedy to 3 chłopów podczas kopania studni natrafiło na fragmenty figur. 2 lata później rozpoczęły się właśnie w tym miejscu wykopaliska, a u muzeum, z tego co pamiętam, otwarto
w roku 1994. Słuchajcie, podobno każdy wojownik ma inne rysy twarzy, a ich stroje pierwotnie były kolorowe, jednak kolor zanikł po odkopaniu. A to wielka szkoda. Tu w tej hali jest dużo ciemniej, ale też dużo chłodniej. Dużo też mniej ludzi. I to jeszcze nie jest odkryte. Ciekawe dlaczego. Pozasypywane albo nie odsypane jeszcze. Oni odkopują to. Niektóre miejsca są tak zasypane. Widać to zresztą na filmie, w jakim stanie są niektóre te figury. I oni po prostu składają to do kupy. Odkopują i składają to w jedną całość. A tu mamy koniki 4. Już wykopane i poskładane. Widać zresztą znaki na nich, jak zostały złożone. A tutaj jeszcze widać w ziemi resztki budowli drewnianej, która była umieszczona nad nimi. I tą budowlę widać w tej ziemi, gdzie to zostało wszystko zasypane tą ziemią. To już skamieniało, ale ślady tej budowli, czy ściany, czy to dom był, czy jakieś pomieszczenie zostały. A tutaj jest ich miejsce pracy. Jest zbudowana taka platforma, w środku klimatyzowana, na szynach, podnośniki, niepodnośniki, te sprawy i ludzie w środku, w tym, to wygląda jak pudełko. I ludzie w środku pracują i to po prostu wygrzebują z ziemi, wykopują. No i powoli wychodzimy z powrotem, jestem czerwona, ale wierzcie mi, że dzisiaj jest ekstremalnie gorąco, ekstremalnie tutaj. Jest chyba wilgotność powietrza bardzo wysoka i dlatego nie tylko ja, ale w ogóle inni z naszej grupy naprawdę. Co ciekawe, Chińczykom nie jest tak strasznie gorąco. Oni się przykrywają, chodzą w tych swoich czapeczkach z parasolami i różnymi maskami na twarzy. Mają ręce poprzykrywane, ale myślę, że są do tej pogody tutaj przyzwyczajeni i im to tak specjalnie nie przeszkadza. Natomiast nam, Europejczykom, dzisiaj, nie wiem, może tutaj nie jest każdy dzień tak gorąco, ale dzisiaj jest ekstremalnie i trochę się męczymy. Nie tylko ja, tylko w ogóle wszyscy. Wszystkim jest bardzo gorąco. My powoli wychodzimy, to jest jeszcze sklep, po tym sklepie sobie przejdziemy. No, fajnie było to zobaczyć, jest to naprawdę wielkie przeżycie. I te hale są bardzo duże, ogromne. Są 3 takie. Siedzę sobie tutaj na ławce, nie wiem, czy mnie będzie słychać. O, już widzę mojego męża. W każdym razie, co mnie szokuje strasznie w Chińczykach, bo myślę, że to jest też ciekawe i należy o tym mówić. Nie jest to jakieś... Nie wiem, czy powinno się takie rzeczy zatajać i nie mówić. Właśnie wręcz przeciwnie. Chińczycy, kurczę, harkają. Gdzie popadnie? Już na statku żeśmy to widzieli.
Po prostu harkają i wypływają do kosza. To jest po prostu szokujące dla mnie. Ja nie wiem w ogóle, jak to tak można. To się u nas nie zdarza, sami wiecie. Szok. Szok. Oczywiście mamy też sklepik. Ogromny. Z wszystkim. Z magnesami, z książeczkami. Z pamiątkami. Co tylko dusza zapragnie. Nawet coś a la Lego jest. Patrzcie, jaka piękna. Ja muszę blisko pokazać. Śliczna, nie? Ale powinna mieć już sygnaturę. Tak bez sygnatury? Ile to kosztuje? Nie wiem, chyba 1000. 998 Tak mi juanów. się wydaje, no. Tu mamy jeszcze taką. To też jest bardzo ładne. Zobaczcie, to piękne. Oczywiście to jest nowoczesne, nie? Ale całkiem ładne. Do picia herbaty. Tu jeszcze taka. Piękna. To jest śliczna. To jest chyba taka sama, jak tam poprzednia była, no. To jest chyba do sake albo do herbaty. Do herbaty wygląda. Sake to chyba w Japonii. Tak, powoli wracamy. Zbieramy się tu. Jeszcze pokażę wam widok. Trochę się schodziłam, siedząc tutaj w cieniu. Bo jest naprawdę dzisiaj ekstremalnie. Tu jest jeszcze jedna hala z przodu. Myślę, że też ją zrobimy. Pomiędzy tymi halami są sklepy takie, wiecie. Nagrałam wam też kawałek tego sklepu. No tutaj można spędzić, myślę, że z 5 godzin spokojnie, jak się chodzi. Jest mnóstwo ludzi i tak myślę, że 90% to Chińczycy. Naprawdę jest mało Europejczyków, bardzo mało wręcz bym powiedziała. I Chińczycy w ogóle patrzą na nas jak na jakieś zjawisko, jakby nie widzieli nigdy białego człowieka. W szoku jestem trochę, bo chociażby w telewizji przecież chyba widzą. Chyba że tak Chiny są tak bardzo zamknięte na świat, że tylko w telewizji jest no wiecie, wszystko po chińsku i tylko chińscy ludzie i nie ma białych twarzy jakby. No nie wiem, może tak być. Jednak ten świat jest tutaj trochę zamknięty. Są zamknięte YouTube, TikToki i tak dalej, więc coś może w tym jest. Chcą sobie robić z nami zdjęcia, to już mówiłam kiedyś. Patrzą na nas wręcz w szoku są dosłownie, jak widzą białego człowieka i robią nam z ukrycia zdjęcia, także no dziwne, ale po prostu tak tu jest. Myślę, że ta turystyka jednak tutaj dopiero jest jeszcze nie tak bardzo rozwinięta, także no, zbieramy się i chyba będziemy zaraz do autobusu szli.